Cześć! Dziś pokażę Wam parownicę bardzo tanią, ale o dużej skuteczności do prac domowych, samochodowych i nie tylko. Miłego oglądania. Przed Wami znajduje się parownica Ariete model 4146. Na dzień dzisiejszy kosztuje około 470 zł. No jak widzicie, mała jest troszeczkę wysłużona, ale to tylko potwierdza fakt, jak bardzo wytrzymały jest to sprzęt. Jeżeli chodzi o akcesoria, które są do tej parownicy, bardziej taki unboxing, no to nie będziemy go robić, bo znajdziecie dużo innych treści na YouTubie. Ja mam dzisiaj tylko powiem mniej więcej, do czego może się Wam przydać. No i przede wszystkim, dlaczego jest to jeden z takich bardziej niezbędnych sprzętów do sprzątania. Tutaj wrzucę Wam troszeczkę informacji odnośnie parametrów technicznych tej parownicy. I jak widzicie, w tej kwocie są one dosyć niezłe, patrząc na to, że tańsze to nawet nie mają ułamka tych parametrów co ta parownica. Ciśnienie jest dosyć wysokie, no ale trzeba zaznaczyć fakt, że tutaj jest małym minusem brak możliwości dolewania wody podczas czyszczenia. Ale spokojnie, istnieje sposób, żeby to obejść, ale w tym odcinku nie będziemy tego poruszać ze względów bezpieczeństwa. Jest on dostępny na internecie, także śmiało znajdziecie go, mając troszeczkę cierpliwości, wytrwałości, no i umiejętności szukania. Czas nagrzewania wody w tej parownicy wynosi około 8 minut, w zależności od temperatury, jaka jest wlana po prostu do zbiornika. Podczas pierwszego uruchomienia i po dłuższym, że tak powiem, postoju tej parownicy musicie uważać, ponieważ jest takie splunięcie wodą. No i to może spowodować poparzenie, jeżeli odbije się od jakiejś powierzchni, trafi Wam na ręce czy na ciało, lub po prostu uszkodzicie jakąś powierzchnię, gdzie nie chcecie po prostu jej przemoczyć, jak na przykład nie wiem, gdzieś czyścicie czy coś blisko ścian, no to wiadomo, jak jest takie splunięcie wodą, rozbrysk duży, no to zachlapanie może spowodować jakieś uszkodzenie, także tu musicie uważać pod tym względem. Teraz łapcie kilka wideo przykładowych, jak działa ta parownica. Jeżeli chodzi o to, do czego nadaje się najlepiej ta parownica, no to tutaj warto podkreślić, że w samochodach, przykładowo cup holdery, no to wiadomo, tam po prostu jest jedna wielka breja bardzo często, której po prostu niczym nie idzie wyskrobać, rozpuścić, żadna chemia tego nie chce brać, także w przypadku takiej parownicy, no to bardzo fajnie idzie praca i fajnie można doczyścić takie miejsca. Dodatkowo wkładki materiałowe, które są we wnękach różnych drzwi i tak dalej, no to tam też przeważnie są właśnie jakieś tak samo, no, gluty zaschnięte i nie idzie po prostu niczym tego odseparować od materiału, więc parownica również w tym przypadku jest tak naprawdę niezastąpiona. Tu już macie drugi przykład, bez którego tak naprawdę nie można się obyć, jeżeli chodzi o parownicę. Testowaliśmy różne rozwiązania i jedynie tak naprawdę para sobie z nimi radzi tak naprawdę najlepiej. Kolejno są to wnęki drzwi, pedały Kolejno to są to pedały przykładowo, kratki wentylacyjne, różnego rodzaju zabrudzone powierzchnie jak wnęki, drzwi i tak dalej, także no zastosowanie jest tak naprawdę multum, tylko kwestia od tego, jak Wy podejdziecie do tematu, żeby po prostu nie narobić uszkodzeń i przyspieszyć sobie pracę za pośrednictwem po prostu takiego sprzętu. Jeżeli chodzi o pracę takie w domu, no to tutaj również jest bardzo dużo zastosowań, jak na przykład czyszczenie piekarników, ramy okienne, odplamianie, fugi, no również jest dużo fajnych pomysłów, jak użyć takiej parownicy, żeby przyspieszyć sobie proces sprzątania.
Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie jest twardy, brud, po prostu zaschnięty na kamień, no i przede wszystkim duży tłuszcz. Pamiętajcie, że dobrze dobrana chemia jest czasem dużo lepszym rozwiązaniem niż parownica pod względem jakości czyszczenia i czasu, ponieważ jeżeli chodzi o parownicę, no to na przykładowo do fug jest bardzo wymagająca, trzeba długo pracować po tych fugach, żeby je doczyścić, a na przykład środek chemiczny odpowiednio sobie poradzi z nimi, no można powiedzieć, piorunem. Nie zapomnijmy oczywiście o drugiej jeszcze parownicy od Ariete, czyli 4147. Mamy niższe wtedy ciśnienie, można dolewać wodę, ale niestety ja jestem tego zdania, że takie parownice no to nie są profesjonalnymi. One są tylko do prac takich, można powiedzieć, z doskoku. Także ta parownica 4146 jest lepsza, ma większe ciśnienie. No, jeżeli chodzi o jakość czyszczenia, jest to dosyć takie, można powiedzieć, kluczowe. Zbiornik jest wystarczający, żeby przykładowo jeden samochód wyczyścić, czy w domu się wspomóc tam w różnych procesach. Także przeważnie nie brakuje tej wody. No chyba, że ktoś po prostu szuka takiej parownicy, żeby pracować, nie wiem, 8 godzin dziennie, no to tu musi sięgnąć dużo głębiej do tej kieszeni, żeby kupić coś naprawdę dobrego. Znaczącą przewagą 4147 nad tą jest fakt, że można dolewać wodę podczas czyszczenia, ale tak jak mówiłem, drobna modyfikacja powoduje to, że tutaj w tej parownicy również macie taką możliwość, więc czasem warto z tego korzystać, żeby po prostu zaoszczędzić, mieć większe ciśnienie. No ale to jest tylko moje prywatne zdanie. Każdy po prostu sam oceni, co woli, co jest dla niego najlepsze. Często ludzie pytają, czy taka parownica jest najlepsza do 1000, 1500 czy nawet 2000 zł. No to tu Wam wrzucę kilka takich fajnych screenów, gdzie ludzie często porównują ją do dużo droższych sprzętów. No i faktycznie można powiedzieć, że ta parownica, no w tej cenie to jest niezły kozak wręcz. Co najśmieszniejsze, ktoś kiedyś się porównywał jeszcze do Tornadora Steam, który kosztuje na chwilę obecną chyba coś koło 5000 zł, że jest dużo gorszy jakościowo niż Ariete, ale wydaje mi się, tam to po prostu musiała być jakaś wada fabryczna tamtej parownicy, ponieważ Tornador no to jest marką samą w sobie i te ich produkty są naprawdę bardzo dobre jakościowo, często po prostu kopiowane od nich do innych tam producentów. Chińczycy wszystko podrobią, jak dobrze wiadomo. Ale Tornador jest jednym, można powiedzieć, takich wyznaczników jakości w tej branży. W tym materiale to by było na tyle, więc przejdźmy do podsumowania. Jak sami widzicie, budżetowy sprzęt potrafi mieć całkiem niezłe właściwości czyszczące. No i przede wszystkim jest bezawaryjny, bo my go używamy już jakoś chyba 2 lata bodajże, jak dobrze pamiętam. Troszeczkę ma już takich swoich uszkodzeń, ale te wszystkie końcóweczki żyją. Wiadomo, my używamy głównie tej i punktowej, także tutaj można powiedzieć, te dwa elementy są u nas najbardziej po prostu użytkowane. No i jakościowo są w porządku. Wiadomo, są też części zamienne, więc w razie czego można ją naprawić, wymienić te końcówki. No i sprzęt dalej działa. Jeżeli szukacie parownicy typowo do prac amatorskich, półprofesjonalnych, no to można powiedzieć, taki sprzęt sprawdzi się w zupełności, ponieważ nie ma tutaj tej funkcji zalewania wody. Dodatkowo zbiornik jest mały, ciśnienie 5 barów, no mogło być troszeczkę wyższe, żeby po prostu lepiej czyścić, szybciej, wydajniej, ale tak jak mówiłem wcześniej, no to jest taki sprzęt, można powiedzieć, do prac dorywczych, a nie do po prostu czochrania czyszczonych powierzchni przez cały dzień. Jedyny minus tej parownicy to tak naprawdę jest brak możliwości czyszczenia ciągłym strumieniem gorącej wody, no ale to już jest opcja stosowana tak naprawdę w dużo droższych parownicach, wydajniejszych. W tym materiale to już by było na tyle. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górze, subskrypcję, napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym nagraniu, czy chcielibyście, żebym poruszył jeszcze kilka takich kwestii technicznych, bardziej związanych z tą parownicą, czy zrobił taki, można powiedzieć, filmik po prostu, gdzie są czyszczone poszczególne elementy w samochodzie, czy w domu, jak wykonywać takie prace, pokazać po prostu efekty, jakość czyszczenia tej parownicy. No to wiadomo, wiecie co robić, piszcie w komentarzu. A tymczasem to tyle. Do zobaczenia. Cześć!